Ja w tej kwestii jestem trochę taka staroświecka. Nie używałam nigdy żadnych portali poza Tinderem, więc może powiem tylko o nim. W sumie to konto założyłam w liceum, bo pisałam wtedy artykuł do takiego miesięcznika w moim rodzinnym mieście i pisałam wtedy o aplikacjach takich używanych przez moich rówieśników albo przez osoby troszkę starsze i no wtedy założyłam to konto, bo chciałam zobaczyć po prostu jak to działa i na czym to polega. No i w sumie to jakoś nigdy nie patrzyłam na to pod tym względem, że mogę tam, nie wiem, znaleźć miłość życia czy coś. Trochę później usunęłam tę aplikację, założyłam jeszcze kilka razy z powrotem to konto. I w sumie nawet się spotkałam z kilkoma osobami, ale nigdy z tego nie wyniknęło nic więcej. Z niektórymi się jeszcze kumpluję, ale tak po prostu jesteśmy znajomymi i tyle. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej wolę po prostu tak wpaść na kogoś na ulicy albo, nie wiem, wypatrzyć na koncercie, nie wiem, sięgnąć po tego samego pomidora w sklepie. Bo dla mnie jestem taka sentymentalna trochę i jakoś dla mnie osobiście wspominanie później tych chwil, nawet jeśli, nie wiem, nawet jeśli nie byłam z tą osobą, nie byliśmy razem, to i tak dla mnie to jest na tyle przyjemne i na tyle cenne, że no zbyt cenne, żebym to zastąpiła jednym przesunięciem kciukiem po ekranie w prawą stronę, bo no nie wiem, rozumiem, że dla wielu osób to jest bardzo pomocna aplikacja i jakby nie krytykuję jej samej w sobie, tylko po prostu dla mnie no zdecydowanie nie jest to sposób na może na poznawanie nowych osób, tak, ale na pewno nie chciałabym zbudować związku na podstawie tego przesunięcia w prawo. Chyba, nie wiem, kiedyś chciałam, żeby to było czytanie w myślach. Teraz nie wiem, czy bym chciała wiedzieć, co ludzie myślą. Poza tym dużo fajniej jest zapytać i jakby to jest taki proces odkrywania tej drugiej osoby, a tego miała tak od razu, to byłoby nudno chyba. Może fajna by była teleportacja, ale też czasem bardzo chciałabym mieć po prostu drugi żołądek i to by była taka moja supermoc, bo mogłam zjeść więcej tych pysznych rzeczy, które czasem się nie mieszczą, a bardzo bym chciała. No to był taki moment nie tak dawno temu, kiedy bardzo wyraźnie przekonałam się o tym, że nasze życie jest strasznie ulotne i że bardzo ryzykowne i dość nieodpowiedzialne jest lokowanie swojego szczęścia i utożsamianie go z inną osobą, bo kiedy ta osoba znika, całkowicie znika z tego świata i w ogóle już jej nie ma, no to tego źródła naszego szczęścia też w sumie może się wydawać, że nie ma i to jest wtedy taki moment, kiedy zaczynamy sobie zadawać takie najbardziej podstawowe pytania o życie i nagle okazuje się, że nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na żadne z nich. I no to jest taki moment, kiedy każdego dnia praktycznie trzeba walczyć o to, żeby ten dzień się zaczął i skończył i o to, kim jesteśmy. No i wydaje mi się, że ta konieczność ciągłego definiowania siebie na nowo i takiego, no tej walki codziennej, to jest chyba takie najtrudniejsze z możliwych przeżyć, tak mi się wydaje. Ale ono bardzo dużo uczy, bo uczy przede wszystkim pokoju i uczy, że szczęście i jakaś determinacja i siła to one nie pochodzą z zewnątrz, tylko zawsze trzeba ich szukać w sobie przede wszystkim i my to wszystko mamy w środku, tylko po prostu musimy nauczyć się w to sięgać. Jakieś wsparcie, bo nigdy nie mam takiej sytuacji, że jeśli ktoś potrzebuje ode mnie pomocy, a wiem, że mogę mu ją dać, to odmówię. Choćby mnie to kosztowało bardzo, bardzo dużo, to zawsze pomogę tej osobie
Nawet jeśli nie jest moim przyjacielem, nawet jeśli spotkamy pierwszy raz w życiu. No i też zawsze jestem, co mnie trochę czasem w sobie denerwuje, bo zawsze jestem taką mamą trochę, która myśli o wszystkim i zawsze dba o to, żeby wszyscy byli najedzeni, uśmiechnięci, tacy zaopiekowani, żeby się dobrze czuli. No, ale tak mi się wydaje, że to może być właśnie to. W sumie to nie. Praktycznie w ogóle nie kłamię i to jest coś, nad czym pracowałam, bo kiedyś kłamałam dość sporo. Ale wydaje mi się, że doszłam teraz, udało mi się dojść do takiego momentu, kiedy wszystkie działania w swoim życiu staram się podejmować tak świadomie i też przewidywać ewentualne konsekwencje i staram się nie robić czegoś, o czym musiałabym kłamać, a jeżeli już coś takiego zrobię, to wtedy po prostu wymagam na sobie, żeby być o tym szczera. Więc to jest taka trochę kara dla siebie samej. Ale no wiadomo, że nie zawsze wszystko da się kontrolować, więc zdarza mi się kłamać ale wtedy natychmiast się czuję też nieźle sama ze sobą i po prostu tego nie lubię, jakoś mi to przeszkadza bardzo. W fabrykach żywności, on się nazywa Forks Over Knives. Pokazał mi go mój przyjaciel, który kilka lat temu postanowił przejść na weganizm i obejrzeliśmy go razem i później się zapytał, jak się z tym czuję i co o tym myślę i w sumie jakoś to myślenie zajęło mi kilka dni, ale po tych kilku dniach całkowicie odstawiłam mięso i nabiał. Chociaż jadłam je codziennie, naprawdę nie potrafiłam przeżyć dnia bez jakiegoś kawanosika albo czegoś takiego. No i tak mi już zostało. I to było jakiś rok temu. W ogóle mi tego nie brakuje. I też wydaje mi się, że obejrzenie tego dokumentu to był taki trochę cichy katalizator do wszystkich późniejszych zmian, które stopniowo wprowadzałam w swoim życiu. Bo zaczęłam dużo bardziej drążyć różne tematy i tak dociekać i interesować się tym, bo chciałam świadomie podejmować decyzje o tym, co kupuję, co jem. Zaczęłam jeść bardzo zdrowo no ale też oprócz tego wykluczenia tego nabiału i mięsa też starałam się bardzo, myślę, że pod wpływem też tego myślenia, które ten film we mnie zaszczepił, takiego świadomego bardziej, staram się wyeliminować maksymalnie ilość śmieci, które produkuję i wydaje mi się, że jak już raz się nauczymy tak działać świadomie i brać konsekwencje za swoje działania, to już nie ma odwrotu no i wtedy to jest taka prosta droga do tego, że nie wiem, wydaje mi się, że żeby być szczęśliwszym, bo dla mnie to jest niesamowita frajda, jak proszę o nałożenie posiłku na wynos do mojego pojemniczka i wiem, że to, że zjem sobie ten obiad, nie wiąże się z faktem, że ktoś na tym ucierpiał. Nie wiem, jak po prostu mnie to cieszy tak w najczystszej formie. No, wydaje mi się, że raczej zdecydowanie tak. Bo jakoś od zawsze miałam taką zasadę, że nigdy nie oceniałam innych ludzi ani sytuacji, bo sama nieraz się spotkałam z bardzo bezpodstawną oceną, która potrafi być krzywdząca. Też widziałam na przykładzie innych, jak to działa, kiedy ktoś ich ocenia. Więc zawsze starałam się tego unikać i zawsze, kiedy słyszałam jakąś opinię o danej osobie albo o danym wydarzeniu, to nigdy nie brałam tego jako prawdziwe od razu. Gdzieś tam miałam to z tyłu głowy, ale zawsze starałam się sprawdzić to sama, czy to się faktycznie pokrywa z rzeczywistością, czy nie. Czasem może lepiej bym wyszła, jakbym jednak zaufała tym osobom, jak jeśli 10 osób mi mówiło to samo, ale mimo wszystko zawsze wolałam to sprawdzić i też wiem, że dzięki temu
trochę pomogłam wielu osobom, bo później one miały poczucie to, że ktoś im zaufał i w ten sposób mogły też troszkę może zmienić swoje zachowanie na lepsze. No i też trochę, może jestem czasem zbyt wyrozumiała, bo czasem się tak gimnastykuję, żeby po prostu zobaczyć daną sytuację ze wszystkich możliwych stron i jak najlepiej ją zrozumieć. Przez to mam może troszkę tendencję do usprawiedliwiania jakiegoś tłumaczenia zachowania niektórych osób. A z drugiej strony to tak w kontraście wobec siebie samej byłam strasznie surowa i w ogóle nie wyrozumiała. Więc może jeśli mi to tak... Staram się tutaj ten balans, jakoś taką równowagę wprowadzić, więc myślę, że kiedy w końcu to osiągnę, to już będzie spoczko. Myślę, że empatia, bo wydaje mi się, że w niej zawierają się te dwie pozostałe cechy. Bo empatia jest szczera po prostu, kiedy na kimś zależy, wtedy chcesz się czuć w jego sytuację, zrozumieć go, no to raczej się tego nie robi z intencji, że się coś zdobędzie w zamian, tylko po prostu robi się to ze szczerej chęci albo pomocy, albo po prostu jakiegoś lepszego zrozumienia tej osoby. No i też często wymaga to odwagi, żeby się otworzyć na tę osobę, żeby zachęcić ją, żeby się na nas otworzyła, żeby czasem dociekać trochę, poświęcić dużo czasu na przebywanie z tą osobą, albo często stawianie się w sytuacjach nie do końca dla siebie komfortowych. A więc myślę, że jakbym wybrała empatię, to byłoby to najlepsze rozwiązanie dla mojego dziecka. Tak. Myślę, że... Nie wiem, wydaje mi się, że każdy chyba trochę za kimś tęskni. No i tak, no jest taka osoba, za którą tęsknię w sumie każdego dnia. No, mogłabyś coś o niej powiedzieć, czy wolisz nie? Jakbym miała opisać tą osobę, to takim jednym słowem, które chyba najlepiej by to się tutaj przydało, najlepiej by mi posłużyło do tego, to chyba byłby dom. Bo przy tej osobie, tak jak w domu, zawsze jest bezpiecznie, tak po prostu dobrze, tak w taki naturalny, niewymuszony sposób można być sobą w dresie z nieuczesanymi włosami i nie trzeba się w ogóle niczym przejmować. Też zawsze, tak jak do domu, chce się wracać, pomimo wszystko. I też często, tak jak dom, kocha się często wbrew rozsądkowi, pomimo bardzo wielu wad. No i też na myśl o tym domu, nawet kiedy jest on bardzo, bardzo daleko, to czujemy w sobie jakieś takie spokojne ciepełko.